XSR 900. Upewniłam się, bo to taki skrót troszkę nietypowy. XSR 900, aczkolwiek tak naprawdę 850 cm3, w porywach 900. Yamaha wypuściła ten motocykl w takim malowaniu na swoje 60-lecie. Wygląda obłędnie, nie wiem czy to widzicie, ale po prostu jest boski. Przednia lampa w porządku, tylna troszeczkę agro-tuning, ale są tacy, którym się to podoba. Tutaj mamy cały zestaw wskaźników, o których zaraz opowiemy. Całość prezentuje się naprawdę spektakularnie, siedzi się na tym motocyklu bardzo wygodnie, to jest taki typowy uliczny wariat. Mamy tu kilka trybów właśnie do takiej jazdy wariackiej i myślę, że wszyscy ci, którzy lubią jednak w sumie dość lekkie motocykle, bo on ma masę około tam 190 z groszami kilogramów, zalany płynami, a ma moc przecież całkiem zacną, 115 koni. Wszyscy ci, którzy lubią takie wariactwa i zdają sobie sprawę, że jest to okupione takim zużyciem na poziomie 5 litrów na setkę, będą po prostu tym motocyklem zachwyceni. XSR ma, jak widzicie, tutaj cały panel sterowania wyświetlony na takim małym monitorku. Ma to swoje wady i zalety. Wyglądowo może i fajnie, rzeczywiście takie kompaktowe urządzenie, nie przeszkadzające w ogólnym view do przodu, jest całkiem fajny. Natomiast wada jest taka, że tutaj jak widzicie te wskazania obrotomierza są podkreślone bardzo malutkimi cyferkami i sądzę, że przy jeździe autostradowej gdzieś na jakichś niemieckich highwayach, powiedzmy przy 200 na godzinę, może to już nie być aż takie czytelne, jak być powinno. Natomiast oczywiście prędkość myślę, że jest całkiem zacnie pokazana. Tutaj w tej chwili pokazuje się kontrolka, że jest wyłączona kontrola trakcji. Wystarczy przez troszeczkę ten przełącznik przytrzymać, aby ją totalnie wyłączyć. Jest to na pewno warte do zrobienia, jak się wjeżdża na jakiś tor, aczkolwiek sądzę, że ten motocykl jest mniej torowy, a bardziej szosowy, a właściwie taki bardziej uliczny. Są też dwa tryby, dwójka i jedynka tej trakcji. To działa tak, powiedziałabym, niezbyt intuicyjnie. Dobrze jest doczytać instrukcje. Jak wiadomo, mężczyźni instrukcji nie czytają i wszyscy ci, którym miałam możliwość, sposobność wypożyczenia na chwilę tego motocykla, troszeczkę się na początku tutaj gubili. Mamy też możliwość tak zwanego D-Mode ustawienia. Są trzy tryby. Standardowa, taka, która powiedzmy pozwala na taką normalną, umiarkowaną jazdę. I A i B to są warianty dla bardziej takich freaków motocyklowych, którzy chcą rzeczywiście poszaleć. Można tutaj spokojnie postawić motocykl na koło. Ja, która na co dzień tego nie robi, po prostu przy mocnym odkręceniu manetki gazu jestem bezproblemowo w stanie to uczynić. Yamaha XSR jeździ się wspaniale. To jest motocykl, którym chciałabym jeździć na co dzień. Tak właśnie gdzieś z pracy do domu i na zakupy, aczkolwiek jak wiadomo tutaj za bardzo kufrów czy top case'a, może nie warto nawet montować, ponieważ motocykl będzie wtedy nieco gorzej wyglądać. Pozycja za kierownicą, jak widzicie, wyprostowana, można tym motocyklem przejechać naprawdę sporo. Bak mieści 14 litrów, zużycie paliwa na poziomie 5 litrów na setkę, więc przy takiej umiarkowanej jeździe spokojnie możemy przejechać nawet 300 km. Przy dynamicznej, jak wiadomo, nieco mniej. Wszystko jest tu w miarę ergonomicznie rozplanowane, poza tym, że włącznik kierunkowskazów jest bardzo blisko z klaksonem i tym przełącznikiem od trakcji. W związku z tym przypuszczam, że w takiej grubej rękawiczce na zimę może to być trochę niepraktyczne, tak bym to nazwała. Bardziej jest to w tej chwili chyba z dedykacją dla małych paluszków Japończyków albo być może dla kobiet po prostu. Jeśli chodzi o ceny, motocykl w tej bazowej wersji kosztuje 39 900 i oczywiście są tam różne malowania, i srebrne, i zielone, natomiast ten wyjątkowy kolor, taki żółto-czarny, jest dedykowany wersji jubileuszowej i została ona wyceniona na 41 400. Jeśli chcecie mieć wyjątkowy motocykl w pięknym malowaniu, to wydaje mi się, że warto w taki właśnie zainwestować.